Witajcie! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam przepis na nawilżająco ujędrniający balsam do ciała z użyciem kawy, cynamonu, gliceryny, kwasu hialuronowego, mocznika, oleju migdałowego oraz witaminy E. Zawarta w kawie kofeina poprawia ukrwienie skóry, zmniejsza celulit, wygładza i ujędrnia skórę. Dodatek cynamonu potęguje te działania i wzmacnia działanie ujędrniające skóry. Obecność antyoksydantów w obu tych surowcach sprawi, że skóra zachowa młody wygląd na dłużej. Dodatek do balsamu silnie nawilżających składników jak gliceryna, kwas hialuronowy i mocznik sprawią, że skóra będzie idealnie nawilżona, sprężysta i jędrna już od pierwszego użycia. Nawilżenie skóry utrzymuje się przez cały dzień, a lekka konsystencja balsamu nie pozostawia tłustego filmu na skórze. Nawiasem mówiąc, ja balsam ten stosuję również jako krem do twarzy. Fajnie redukuje opuchnięcia pod oczami, a jego nawilżające efekty sprawiły, że moja skóra jeszcze nigdy nie była tak miękka, gładka i nawodniona. Kosmetyk ten w formie kremu do twarzy czy balsamu do ciała nie powinien być jednak używany przez osoby ze skórą wrażliwą i naczynkową, gdyż zarówno kawa, jak i cynamon mogą nasilić zaczerwienienie skóry i spotęgować pękanie naczynek. Do wykonania 200 g kosmetyku odmierzam 2 łyżki stołowe zmielonej kawy oraz 2 łyżeczki cynamonu w proszku. Proszki zalewam wodą destylowaną do objętości 200 ml. Naczynie przykrywam i przenoszę na łaźnię wodną. W razie potrzeby uzupełniam naczynie wodą tak, aby jej poziom przykrywał zalaną kawę. W tym czasie odważam składniki tłuszczowe. Ja użyłam 6 g emulgatora, 10 g alkoholu cetylowego oraz 40 g oleju migdałowego. Po około 10 minutach zdejmuję napar kawowy z łaźni wodnej i odstawiam, aby jeszcze bardziej naciągnął. Na łaźnię wodną wstawiam teraz fazę tłuszczową aż do rozpuszczenia się składników stałych. Napar kawowy przecedzam, aby pozbyć się drobinek kawy i cynamonu. Do tego celu użyłam sitka oraz płótna. Można użyć także filtru do kawy. Odmierzyłam 120 g naparu i jego część, około 3 łyżki stołowe, odlewam do kolejnego naczynia do całkowitego przestygnięcia. W tej niewielkiej ilości naparu będę rozpuszczać mocznik. Odważam 6 g tej substancji i zalewam przestygniętym naparem kawowym. Mieszam aż do całkowitego rozpuszczenia mocznika. Roztopioną i podgrzaną fazą tłuszczową zaczynam mieszać mikserem i do niej stopniowo dolewam wciąż gorący napar kawowy, ciągle mieszając. Mieszanka jest wciąż płynna, ale po intensywnym mieszaniu i obniżeniu swojej temperatury stopniowo zaczyna gęstnieć. Można odstawić na kilka minut i po tym czasie miksować ponownie. Teraz dodajemy rozpuszczony mocznik stopniowo i cały czas mieszając mikserem. Następnie odważam 10 g gliceryny, 3 g kwasu hialuronowego oraz 1 g witaminy E. Łączę składniki
i dodaję kolejno konserwant ekologiczny. Dodaję go 2 gramy, czyli 40 kropli oraz opcjonalnie olejki eteryczne. Ja tym razem zdecydowałam się na olejki zapachowe i użyłam 15 kropli olejku kawowego dla podkręcenia zapachu kawy oraz 5 kropli olejku waniliowego. Całość po raz ostatni mieszam. Balsam z użyciem konserwantu przechowujemy w temperaturze pokojowej, a jego termin przydatności jest do 6 miesięcy. Bez konserwantu najlepiej wykonać w małej ilości i zużyć w ciągu tygodnia. Pamiętajcie też o odkażeniu przyborów i naczyń, kiedy wykonujecie naturalne kosmetyki. Dajcie znać, jakich kosmetyków do pielęgnacji ciała używacie w jesienne i zimowe dni i czy tak jak mi zapach kawy z cynamonem kojarzy się właśnie z okresem jesienno-zimowym. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!